Witam Was z zamku Xàtiva ze słonecznej Hiszpanii. Tutaj, w tym miejscu, gdzie przybyli Goci 1500 lat temu, opowiem Wam o tym, jak doszło do tego w ogóle, że Goci, lud, który wywodzi się z terenów południowej Skandynawii, który przez 3 wieki mieszkał w Polsce, jak to się stało, że oni dotarli aż tutaj, na te odległe rejony Półwyspu Iberyjskiego i jak założyli tutaj wspaniałe państwo, które przetrwało aż do VIII wieku i w VIII wieku dopiero zostało zniszczone przez kogo? Oczywiście przez Maurów, przez Arabów połączonych z Berberami, którzy tutaj wpadli szerzyć islam. Na początku opowiem Wam, jak w ogóle do tego doszło, że Goci znaleźli się w pobliżu Hiszpanii, bo ta historia jest niezwykle ciekawa i niezwykle dramatyczna. Później opowiem Wam o tym, jak oni tutaj umacniali swoją władzę, jak zostali wyparci przez Franków z południowej Francji, gdzie również mieli swoje siedziby. I później, jak to ich wizygockie królestwo na terenie Hiszpanii funkcjonowało przez kolejne kilkaset lat. Zobaczcie na te piękne widoki. To jest wschodnia część Hiszpanii. Mamy grudzień, 24 stopnie, także typowa hiszpańska zima. Na początek krótkie przypomnienie, jak to w ogóle się stało, że Goci z południowej Skandynawii trafili do słonecznej Hiszpanii. Otóż na początku I wieku naszej ery przez Bałtyk przeprawiły się łodzie pełne Gotów. Nie wiadomo do końca, co spowodowało, że opuścili oni zimną i niegościnną Skandynawię, ale faktem jest, że w I wieku naszej ery rozgościli się na terenie dzisiejszego Pomorza Gdańskiego. Tam utworzyli kulturę wielbarską, w archeologii właśnie tak zwaną, a później zaczęli przesuwać się stopniowo na południowy wschód przez tereny wschodniej Lubelszczyzny, gdzie w Kotlinie Hrubieszowskiej do dziś mamy mnóstwo znalezisk po Gotach. Tam oni siedzieli przez kilkaset lat, stworzyli bardzo wyrafinowaną kulturę i tam było ich bardzo ważne centrum gospodarcze, ale dalej przesuwali się na południowy wschód, aż trafili na tereny dzisiejszej Ukrainy. I tam w III-IV wieku naszej ery weszli w kontakt z Sarmatami, z Alanami oraz z Prasłowianami. Wraz z nimi zaczęli najeżdżać na ziemię Cesarstwa Rzymskiego, ponieważ Cesarstwo Rzymskie w III wieku przeżywało bardzo potężny kryzys, zwany kryzysem III wieku, który to trwał od 234 roku aż prawie do końca III wieku. Przez ten 50-letni okres ponad 50 cesarzy, uzurpatorów, zwał jak zwał, zmieniało się u władzy. Ciągle cesarstwo trwało w wojnach wewnętrznych, w wojnach domowych, a do tego było najeżdżane jeszcze przez barbarzyńców, więc to spowodowało, że cesarstwo tak naprawdę się już wtedy prawie zawaliło. Nigdy nie doszło do chwały z czasów Trajana na przykład, a Goci byli jednymi z tych, którzy postanowili wykorzystać to pochyłe drzewo, którym było wtedy cesarstwo, i najechać prowincje rzymskie. Zrobili to po raz pierwszy w 251 roku. Przekroczyli Dunaj, złupili prowincje zwane Mezją, Tracją, ale spotkawszy się z Rzymianami, doznali kilku klęsk, wycofali się i przez kolejne 17 lat w ogóle nie było ich na tych terenach. W 278 roku doszło do kolejnego wielkiego najazdu Gotów, lecz tym razem cesarz spotkał się z nimi pod Niszem. Nisz w dzisiejszej Serbii. I tam doszło do wielkiej bitwy, w której z jednej strony było 30 000 rzymskich legionistów, z drugiej około 50 000 Gotów. Bitwa ta była niezwykle krwawa. Prawdopodobnie była to najbardziej krwawa bitwa III wieku w ogóle na świecie. I Goci w tej bitwie zostali niezwykle wycięci w pień. Tak wycięci, że przez kolejne prawie 100 lat w ogóle nie nękali Cesarstwa Rzymskiego swoimi najazdami. Za to skupili się na tworzeniu własnego państwa na terenie dzisiejszej Ukrainy. I tam, tak jak powiedziałem, weszli w kooperację z Sarmatami, z Alanami, z Słowianami, z Herulami, innym germańskim plemieniem, które tam zamieszkało bardziej na terenie na północ i na wschód od Krymu. I to państwo
było potężne i bardzo silne ekonomicznie, lecz w 375 roku, jak wiecie, przybyli Hunowie i pokonali to wielkie germańskie państwo. Było ono jak gdyby pierwszym problemem na drodze Hunów do Europy. Ten problem został bardzo szybko rozwiązany. Hunowie zmiażdżyli ten konglomerat plemion i ruszyli dalej na zachód. I wtedy zaczyna się wielka wędrówka Germanów, ponieważ jedni zostali pod chuńskim butem, a inni uciekli na zachód. I tymi, którzy uciekli na zachód właśnie, byli Wizygoci. Wizygoci, którzy najpierw zamieszkali na terenie dzisiejszych Bałkanów. Tam współpracowali raz z Cesarstwem Wschodnim, raz z Cesarstwem Zachodnim. Pod koniec IV wieku Alaryk, wódz Gotów, współpracował z Rzymianami, żeby walczyć z Frankami w Galii. Tam zapłacili oni wielką daninę krwi, walcząc po stronie Rzymian. I to nie był wielki problem, bo Alaryk był do tego przyzwyczajony, że w bitwach traci się mnóstwo wojowników, lecz bardzo zawiódł się na cesarzu, który nie docenił go w żaden szczególny sposób za tą wielką pomoc, którą Goci dali wówczas Rzymianom. Alaryk się obraził, przestał współpracować z Rzymem i kilka lat później doszło do momentu, w którym uznał, że jest to świetny czas, żeby Rzymian za to, co mu zrobili, ukarać. A czas był rzeczywiście idealny, ponieważ w 407 roku doszło do kilku bardzo istotnych, bardzo negatywnych dla zachodniego Cesarstwa Rzymskiego wydarzeń. Po pierwsze, zbuntowały się legiony w Brytanii, a dowódca tych legionów obwołał się cesarzem i jako Konstantyn III rządził Galią niezależnie od cesarza w Rzymie i oczywiście chciał przyjść do Rzymu i go obalić. Również w tym czasie Wandalowie, Alanowie, Sfebowie i inne germańskie ludy, Alanowie oczywiście w tym zbitku nie są germańskim ludem, są ludem sarmackim, ludy te przekroczyły Ren i przedarły się przez Galię, aby osiedlić się zarówno w Galii, jak i dalej jeszcze w Hiszpanii. Zrobiły to oczywiście uciekając przed Hunami, których terror był bardzo dotkliwy praktycznie w całej Europie. Tak więc Galia płonie, Brytania skończona, Hiszpania zajmowana stopniowo przez barbarzyńców i w tym właśnie 407 roku Alaryk postanowił uderzyć na Italię i odpłacić się Rzymianom. Rzymianie, widząc tą kolejną barbarzyńską hordę na swoich granicach, ale tym razem nie tych odległych, tak jak Galia czy Brytania, czy nawet Hiszpania, ale tutaj pod samym bokiem, czyli w okolicach Rawenny na północy Italii, postanowili Wizygotom zapłacić. Zapłacili im 4000 funtów złota za to, żeby ci zostawili ich w spokoju. No to Alaryk przyjął tak wspaniały dar, no któż by nie przyjął, wycofał się, ale po roku stwierdził, że wyjazdy na Rzymian to jest wspaniały interes, więc zebrał jeszcze większą armię i ponownie w 408 roku ruszył na Rzym, prosto na Rzym. Ominął Rawennę zupełnie silnie ufortyfikowaną, przygotowaną do obrony i prosto na stolicę cesarstwa. Oczywiście w Rzymie zapanował wielki popłoch, a Alaryk, nauczony doświadczeniem z poprzedniego roku, zażądał okupu i znowu otrzymał kolosalny okup. Dostał jeszcze więcej złota, dostał wiele ton srebra, dostał mnóstwo jedwabnych szat, dostał w ogóle kilka ton pieprzu, co było niesamowicie cenne oczywiście w tamtych czasach, i wycofał się zadowolony w 408 roku z powrotem na swoje terytoria, które wtedy zajmował mniej więcej, tak jak dzisiaj jest Chorwacja, Słowenia, tam jeszcze trochę bardziej na wschód. To były takie tereny, w których wtedy siedzieli ci Wizygoci. 2 lata później oczywiście Alaryk, jakże mógłby odpuścić tak wspaniałego barana do golenia, uderzył ponownie na Italię i tym razem znowu obległ Rzym. Lecz nie doszedł do porozumienia z cesarzem Honoriuszem i nie doszło do układów tak jak wcześniej. Okup nie został wypłacony i doszło do zdobycia Rzymu po raz pierwszy od 800 lat, kiedy to Celtowie zdobyli go w 387 roku przed naszą erą.
Wtedy to wódz Brennus najpierw pokonał armię rzymską nad rzeką Allią, a później wdarł się do pozbawionego już armii Rzymu. Złupił to miasto doszczętnie, lecz ten Rzym 800 lat wcześniej nie był wcale ani tak potężny, ani tak bogaty jak ten w 410 roku. Teraz była to stolica największego europejskiego imperium, gdzie bogactwa z wszystkich stron spływały przez wieki. Znów Rzym po 800 latach został ponownie zdobyty przez barbarzyńców. Było to niesamowicie ważne wydarzenie w dziejach świata. Ta wieść rozniosła się po całej Europie jak błyskawica, ponieważ było to wydarzenie kończące pewną epokę. Niezdobyty, wspaniały Rzym, stolica wielkiego imperium, zostało zdobyte przez Alaryka i jego barbarzyńców. Lecz teraz bardziej niż złota brakowało im żywności. Dlatego udali się dalej na południe Italii w jej poszukiwaniu i tam w kolejnym roku z powodu choroby umiera Alaryk, a władzę po nim przejmuje Ataulf, jego szwagier. Zmiana władcy sprawia, że Goci wreszcie dogadali się z Rzymianami i wyprowadzili się do południowej Francji, gdzie teraz zajęli swoje nowe, piękne terytoria i tam mieli niby współpracować z Rzymem. otrzymali oni status federati i cesarz Honoriusz miał nadzieję użyć ich do oczyszczenia Hiszpanii z innych barbarzyńskich plemion, które dostały się tutaj wcześniej po 407 roku. Chodziło przede wszystkim o Swebów, Alanów i Wandalów. Wizygoci udawali sojuszników, a de facto starali się wykreować dla siebie coraz większe terytoria kosztem Rzymu, najpierw w Galii, a później w północnej Hiszpanii. Cesarz Honoriusz był bardzo słaby w tym czasie i nie był w stanie reagować skutecznie na tą wizygocką ekspansję. W 416 roku Wizygoci pierwszy raz wyprawili się zbrojnie do Hiszpanii i pokonali tam najpierw Swebów na zachodzie, a później dali się jeszcze we znaki Alanom na południu. Ucieszyło to bardzo Rzymian i roztoczyli znowu swoją władzę nad Półwyspem Iberyjskim, ale trwało to bardzo krótko, ponieważ kiedy w 422 roku legiony wyprawiły się do Hiszpanii, aby zadać klęskę Wandalom, nowy wódz Wizygotów, Teodoryk, zachował bardzo znaczącą neutralność, przez co legiony pozbawione wsparcia swoich nominalnych sojuszników poniosły w Hiszpanii klęskę i Hiszpania ostatecznie już przestała być prowincją rzymską, została już właściwie w pełni zajęta przez barbarzyńców. Sytuacja w Hiszpanii zmieniła się bardzo na korzyść Wizygotów w 427 roku, ponieważ w Afryce wybuchła wojna domowa. Bonifacy, mieniący się panem Afryki, wezwał Gejzeryka, władcę Wandalów, aby ten przybył mu z pomocą. I w tych właśnie okolicznościach Wandalowie dokonali swojej sławnej inwazji na Afrykę, zajęli tereny głównie dzisiejszej Tunezji i stworzyli tam germańskie państwo, które istnieć będzie przez kolejne 100 lat. A to też oczyściło Półwysep Iberyjski z bardzo istotnego, silnego germańskiego plemienia i dało drogę wolną dla Wizygotów. Ale nie tak szybko, ponieważ kluczowym wydarzeniem był rok 451 i wielka chuńska inwazja na Galię, która miała na celu zniszczyć Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie i tereny te podporządkować największemu wodzowi Hunów, Attylli. Doszło do kolosalnej bitwy na polach katalaunijskich. W bitwie tej po jednej stronie stanęli Hunowie oraz liczne plemiona germańskie i sarmackie, które ich wspierały. Między innymi Ostrogoci stali w tej bitwie po stronie Attylli. Po drugiej stronie mamy Rzymian, dowodzonych przez Aecjusza, a także Wizygotów, którzy w tej bitwie stanęli wiernie po stronie Rzymu. W tej niezwykle krwawej bitwie umiera Teodoryk, wódz Wizygotów, a na polu walki jego syn Torismund jest intronizowany przez skandujących germańskich wojowników. I w ten oto sposób Wizygoci stają się najważniejszą siłą w zachodniej części upadającego Imperium Rzymskiego. Co prawda Torismund nie rządzi zbyt długo, bo tylko 2 lata, a po nim
rządy przejmuje jego brat Teodoryk II. Rządzi w latach 453-466. I to za jego panowania spora część Hiszpanii zostaje opanowana przez Gotów, tych właśnie zachodnich, zwanych Wizygotami. Jednym z ważnych zwycięstw było pokonanie Swebów w 456 roku i to germańskie państwo zostało wtedy mocno zmarginalizowane. Zostali oni praktycznie zepchnięci na północno-zachodni kraniec Półwyspu Iberyjskiego, tam gdzie tereny były najmniej interesujące dla zdobywających właśnie ten półwysep Gotów. A Goci wtedy praktycznie zajęli całą resztę tego bogatego, niezwykle bogatego i wielkiego półwyspu. I to były podwaliny ich potężnego państwa. Mieli wówczas bardzo korzystną sytuację geopolityczną. Na północy zagrożeniem byli wyłącznie Frankowie, ale jeszcze słabi w owym czasie. Na wschodzie Imperium Romanum upadło doszczętnie już w 476 roku, dobite przez germańskiego wodza Odoakara, a na południu mieli Afrykę rządzoną przez lokalnych władców. Następnie pod koniec V wieku Ostrogoci postanowili opanować Italię, pokonać tego Odoakara, który zniszczył Imperium Rzymskie Zachodnie i sami zdobyć ten bogaty kraj. Jednakże mieli kolosalne problemy z pokonaniem wojsk lojalnych w stosunku do Odoakara, więc wezwali na pomoc swoich pobratymców z Hiszpanii. I Wizygoci udzielili bardzo wydatnej pomocy w 490 roku, dzięki której opór w Italii został przełamany i Ostrogoci zajęli tą prowincję na kolejne pół wieku. Ale też dzięki temu, że Wizygoci pomogli im, to uzyskają od nich za chwilę bardzo istotną pomoc. Frankowie bardzo nie lubili Wizygotów z jednego prostego powodu. Otóż Wizygoci byli Arianami, czyli wyznawcami takiego odłamu chrześcijaństwa, który był niezwykle silny w IV, V i VI wieku naszej ery. I ci Arianie po prostu różnili się od tych normalnych katolików tym, że uważali, że Jezus tak do końca nie jest Bogiem, nie jest na pewno tak samo istotny jak Bóg Ojciec i nie uznawali tej wielkiej, pełnej boskości Jezusa. I o ten spór teologiczny toczył się przez te wieki, o których wspomniałem i oczywiście był utopiony w morzu krwi, no bo nie chodziło o to, żeby nad mądrymi księgami się pochylić, czy jakieś kulturalne debaty teologiczne prowadzić, ale chodziło o to, żeby właśnie mieczem udowodnić, czy Jezus rzeczywiście był tym Bogiem, czy tym Bogiem nie był. I był taki moment właśnie w historii, w VI wieku, że mogło się tak zdarzyć, że Arianie zapanowaliby nad światem i to dzisiaj ta wersja aryjska chrześcijaństwa byłaby... Aryjska powiedziałem? Jejku. Ariańska oczywiście chrześcijaństwa byłaby tą najważniejszą, jednak tak się nie stało. A to między innymi i moim zdaniem głównie dzięki Frankom, ponieważ Frankowie zostali w miarę szybko przechabaceni na katolicyzm. Chlodwig, ich wielki pierwszy król, przyjął katolicyzm i właśnie był teraz takim ostrzem katolicyzmu przeciwko Gotom, którzy to byli wyznania ariańskiego. Zamek jest na bardzo wysokich górach posadowiony. Samo dojście tutaj to jest parę kilometrów pod stromą górę, no ale dzięki temu prawdopodobnie był nie do zdobycia. Właśnie początek VI wieku to czas energicznej ekspansji Franków pod rządami Chlodwiga. Król ten najpierw pokonuje Alemanów na wschodzie, później Burgundów na południowym wschodzie i w 507 roku uderza na Wizygotów. Dochodzi do wielkiej bitwy pod Voliers, w której Wizygoci przegrywają i ich król Alaryk II ginie. Frankowie kontynuują marsz na południe, zdobywają stolicę Wizygotów Toulouse i prą dalej, docierają nawet do Barcelony. Zachodnich Gotów w tej sytuacji ratują Goci wschodni, ci z Italii. Przybywają na odsiecz i jakoś udaje się razem wyprzeć Franków na północ, jednak kosztem ogromnych strat terytorialnych. Wizygotom zostaje tylko mały pasek ziemi zwany Septymanią.
Teraz ciężar wizygockiego państwa przenosi się całkowicie na południe i można powiedzieć, że w ten oto sposób rodzi się Hiszpania. Po śmierci Alaryka II Gesalik, jego syn z nieprawego łoża, zostaje władcą. Jednak nie podoba się on Ostrogotom i zostaje pokonany przez króla Teodoryka Wielkiego i władza przechodzi w ręce nieletniego Amalaryka, de facto kontrolowanego przez ostrogockiego namiestnika. Jednak wraz ze śmiercią Teodoryka Wielkiego w 526 roku zwierzchność Ostrogotów znika, Amalaryk rządzi przez kilka lat samodzielnie, bierze nawet za żonę Klotyldę, córkę Chlodwiga, żeby jakoś zabezpieczyć się przed Frankami, jednak Wizygoci nadal są Arianami, co bardzo się nie podoba Chlotarowi, synowi Chlodwika, i ten jako gorliwy katolicki neofita najeżdża Wizygotów i Amalaryk ginie w bitwie w 531 roku. Wówczas to kończą się rządy dynastii Baltów i władzę przejmuje ostrogocki namiestnik Teudis, a po nim jego synowie. I tutaj taka ciekawostka. Dynastia wizygocka nazywała się Baltami, a nazwa ta jak nic przypomina Bałtyk. Czyżby było to wspomnienie tych, którzy 500 lat wcześniej przepłynęli Bałtyk? W połowie VI wieku doszło do dużych problemów wewnętrznych w państwie Wizygotów. W ogóle tam mało kto umierał śmiercią naturalną. Od 411 roku, kiedy Alaryk zmarł z powodu choroby w Italii, w 484 roku dopiero kolejny władca, Euryk, zginął śmiercią naturalną. Tam to się bardzo rzadko władcom przytrafiało. No i w połowie właśnie VI wieku doszło do poważnych tarć wewnętrznych, wojen domowych. Nie było stabilnej władzy. Na domiar złego, te czasy to akurat okres świetności Cesarstwa Bizantyjskiego, które pod wodzą Justyniana Wielkiego starało się zrekonstruować Imperium Romanum. Udało im się pokonać Wandalów w Afryce, najechali Gotów w Italii i tam w krwawej, długiej wojnie ostatecznie pokonali ostrogockie państwo i również hiszpańskie posiadłości Rzymu znalazły się w kręgu zainteresowania bizantyjskiej polityki. Tak więc kilka wypraw, które dotarły tutaj do brzegów południowo-wschodniej Hiszpanii, doprowadziły do podboju znacznej części tego terytorium przez Bizantyjczyków i przywrócenia przez nich władzy rzymskiej. W połowie VI wieku naszej ery państwo Wizygotów było bliskie zawalenia się, ale ten trend odwrócił Leowigild, władca, który przez kolejne 18 lat odbudował potęgę Królestwa Wizygotów. Zdecydowanie na rękę była mu trudna sytuacja Bizantyjczyków po 565 roku, ponieważ Longobardowie zaatakowali od północy i zajęli północne Włochy, a także Awarowie w latach 568-569 spustoszyli znaczne części Bałkanów, które były pod bizantyjską kuratelą. Leowigild zdawał sobie sprawę, że Bizantyjczycy mają wiele otwartych frontów i nie mogą wysłać posiłków do Hiszpanii, tak jak robili to wcześniej, kiedy jego poprzednik próbował odbić południowe posiadłości Bizantyjczyków. I w ten oto sposób Leowigild rozpoczął taką małą rekonkwistę, która trwać będzie aż do jego śmierci i zobaczycie, czym poskutkuje zaraz. Przez pierwsze 5 lat swoich rządów zajmował się przede wszystkim pokonywaniem Bizantyjczyków na południu. Co prawda to nie było łatwe zadanie, mimo że Bizancjum było bardzo osłabione, jak wcześniej wspomniałem. Jednak te miasta trzymały się silno. Tutaj lojalność w stosunku do Rzymian była duża. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę ci ludzie tam mieszkający w dużej mierze czuli się Rzymianami, więc byli bardziej kulturowo związani z Bizantyjczykami niż z barbarzyńskimi, germańskimi Wizygotami. Później skierował swoją uwagę na północ. Tam padło takie małe państewko, które nazywało się Sabaria, a następnie w 574 roku uderzył na Kantabryjczyków i udało mu się pokonać tych krnąbrnych górali, zajął tereny na północy aż po Zatokę Biskajską. No i wreszcie na samym końcu został największy wróg, czyli Królestwo Swebów,
które to rozpościerało się na dużym obszarze na północy i zachodzie Półwyspu Iberyjskiego. W 575 roku Leowigild rozpoczął kampanię w kierunku Swebów i przez kolejny rok dokończył swego dzieło, w ten sposób jednocząc pod swoim berłem prawie całą Hiszpanię, poza niewielkim skrawkiem należącym do Bizantyjczyków na południu. Mimo tych sukcesów zewnętrznych miał dosyć ciekawy bunt wewnętrzny nasz Leowigild, ponieważ chciał on jak zwykle nawiązać przyjazne stosunki z Frankami i udało mu się załatwić księżniczkę Ingundis dla swojego syna Hermenegilda. Jednak kiedy przybyła ona do Hiszpanii i wraz ze swoim mężem objęła w regencję część Hiszpanii, zaczęła bardzo mocno przekonywać go, żeby porzucił on arianizm i przeszedł na katolicyzm. Tak też się stało. Hermenegild przeszedł na katolicyzm i oczywiście zbuntował się przeciwko ojcu, no bo teraz w jego oczach Leowigild był heretykiem. Rozpoczęła się mała wojna domowa. Hermenegildo w ogóle porzucił swoje germańskie imię, przyjął imię Juan i uderzył na ojca. Jednakże Leowigild miał znacznie potężniejsze wojska. Doszło do pojednania. Hermenegildo Juan upadł na twarz przed swoim ojcem. Zostało mu w akcie łaski darowane życie i w łachmanach tylko z jednym służącym został wydalony z kraju. Przy okazji tego buntu warto tutaj wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, która bardzo często umyka ludziom patrzącym na mapę wizygockiej Hiszpanii. Otóż to absolutnie nie był monolit. Samych Wizygotów w Hiszpanii było nie więcej niż 5%. Oni stanowili warstwę panującą, arystokracja była zdecydowanie wizygocka, choć nie tylko, bo część arystokracji była oczywiście rzymska. A rzymska to znaczy właśnie jeszcze mieszanka napływowych Włochów z Italii, Rzymian, tych takich rodowitych, plus lokalna, dawna celtycka arystokracja, ale nie tylko celtycka, bo jeszcze pozostałości dawniejszej fenickiej ludności też w Hiszpanii były. Także tylko warstwa panująca była w dużej mierze wizygocka, warstwa cała podległa wcale wizygocka nie była. Co więcej, ci ludzie podlegający Wizygotom w większości przyjmowali katolicyzm i byli katolikami od kilkuset lat. Ten arianizm, który panował wśród Wizygotów, był taką religią klasy panującej, można by powiedzieć. Natomiast ci niżsi szczeblem przyjmowali ten arianizm tylko siłą i raczej nie chcieli porzucić swojego katolicyzmu. Także te tarcia religijne na przykładzie tego buntu Hermenegildo przeciwko ojcu cały czas w Hiszpanii były. Aż do czasów, kiedy rządy objął młodszy syn Leowigilda, Ricaredo, czyli po naszemu Ryszard. Od 586 roku ten nowy wizygocki król panował. I ten oto władca, widząc jaką koniunkturę polityczną ma, postanawia ostatecznie zrezygnować z arianizmu i na soborze w Toledo przerzuca całą Hiszpanię na wiarę katolicką. Ostatecznie w 589 roku Ricaredo postanawia przejść na katolicyzm i Hiszpania dzięki temu stała się katolicką. Oczywiście doszło do pewnych rozruchów wewnętrznych, no bo nie wszyscy zgadzali się z takim podejściem do tematu, ale finalnie ta konwersja przeszła dość gładko i od końca VI wieku mamy właśnie już katolicką Hiszpanię. Ricaredo umiera niestety dość młodo, już w 601 roku, a władzę po nim przejmuje jego nieletni syn, który został obalony i zabity już 2 lata później. Z kolei uzurpator, który tego dokonał, też nie pożył zbyt długo i tak oto otwiera się okres 35 lat, w których to Hiszpania znowu pogrążona jest w kryzysie władzy, w wojnach domowych. Żaden król nie rządzi dłużej niż 8 lat w tym czasie. Natomiast dochodzi do pewnego fenomenu
w 642 roku. Władzę nad krajem obejmuje 79-letni Cindasivinto i tenże mędrzec, starzec będzie rządził przez kolejne 11 lat. Dożyje 90 i w ten sposób stanie się najbardziej długowiecznym królem wczesnośredniowiecznej Europy. Jego syn, Roque Sfinto, zrekonstruuje nieco Hiszpanię. Będzie to okres spokoju, prosperity, dobrobytu na tym terenie. To będzie ostatni raz przed nadejściem burzy z południowego wschodu. Hiszpania wtedy nie miała naturalnych wrogów. Baskowie trochę doskwierali, ale tamte bunty były tłumione. Basków było jednak za mało, żeby zagrozić tak wielkiemu państwu. Frankowie byli w tym czasie trochę rozdrobnieni, mieli problemy wewnętrzne i nie napierali na północy. W Italii była destabilizacja, a jedynie na południu były małe beduińskie państewka, które też nie przeszkadzały Hiszpanii. Roque Sfinto zasłynął też z tego, że skodyfikował prawo i mamy dzisiaj piękną księgę wizygockiego prawa z połowy VII wieku, którą to księgę czytając możemy poczuć klimat tamtych czasów i relacje społeczne, jakie panowały. Ja tutaj podam tylko kilka przykładów, żeby zilustrować, jak wtedy karano ludzi. Stwierdźcie sami, czy były to kary mądre, czy głupie, czy było to prawo postępowe, czy zacofane. Na przykład, jeżeli chodziło o sprawę karną, można było kwestionować decyzję sędziego. Jeśli sędzia był podejrzany, musiał wydać wyrok w obecności biskupa. A jeżeli dalej nie podobał się wyrok, można było odwołać się do króla, jeśli uważało się, że ten wyrok jest niesprawiedliwy. Regulamin skargi i oskarżenia o poważne przestępstwa zagrożone karą śmierci lub konfiskatą mienia, w przypadku których ciężar dowodu oczywiście spoczywał na skarżącym. Jeśli oskarżenie nie zostało udowodnione lub okazało się fałszywe, oskarżyciel podlegał prawu odwetu lub stawał się niewolnikiem osoby, którą oskarżył bez dowodów lub fałszywie. Moim zdaniem bardzo mądrze to rozstrzygnięto. Natomiast jeżeli na przykład wolny człowiek napadł seksualnie niewolnicę jakiegoś innego człowieka, to jako karę otrzymywał 100 batów. Jeżeli chodzi o kradzież, to jeśli złodziejowi udowodniono, że ukradł coś, to jako karę musiał oddać 9 razy większą wartość tego, co skradł. A jeżeli nie był w stanie tego zapłacić lub nie chciał, no to wtedy stawał się niewolnikiem tego, kogo okradł. Jako że Hiszpania w połowie VII wieku nie miała naturalnych wrogów zewnętrznych, jak powiedziałem wcześniej, no to znalazła sobie oczywiście wrogów wewnętrznych i Hiszpania nie byłaby Hiszpanią, gdyby w tym czasie nie byli to Żydzi. A Żydów było wtedy w Hiszpanii zdecydowanie więcej niż zwykle, ponieważ uciekali oni z całej Afryki i Bliskiego Wschodu, gdzie oczywiście uciekali przed ekspansją nowego kalifatu Umajadów, który tam rozszerzał swoje panowanie. Więc oni przed tymi nowymi agresorami, którzy Żydów zwykle za bardzo nie lubili, uciekali masowo do Hiszpanii, a w Hiszpanii co ich czekało? W Hiszpanii bardzo szybko byli zmuszani do konwertowania się na katolicyzm. Jeżeli kto konwertowałby się tylko fałszywie, no to wtedy kamionowany był przez innych Żydów, ale tylko przez tych, którzy konwersję już przeszli. Jak doszło do tego, że tak wspaniałe, potężne, wielowiekowe Królestwo Wizygotów w Hiszpanii zawaliło się i zostało zdominowane praktycznie w zupełności przez muzułmanów? Otóż jest to historia niebywała, ponieważ bardzo rzadko w historii świata tak duże zmiany polityczne następowały tak szybko, jak w tym przypadku. Mianowicie na początku VIII wieku rządził Hiszpanią, Królestwem Wizygotów, król Rodrigo. I ten oto władca miał poważne problemy wewnętrzne, prawdopodobnie biorące się stąd, że był bardzo napalony na kobiety. I wiele młodych księżniczek z wspaniałych rodów arystokratycznych pohańbił swoją chucią. Takie echa z dawnych kronik dobiegają do nas.
I te spory wewnętrzne były głównie właśnie takiego podłoża, powiedzmy, matrymonialnego, obyczajowego. A niestety na początku VIII wieku Arabowie zdołali wreszcie podbić Berberów. Lud bardzo wojowniczy, który na północno-zachodnich brzegach afrykańskich sobie żył od wieków. I teraz ci Berberowie zostali ostatecznie ujarzmieni przez ten wojowniczy islam. I niejaki Tarik ibn Zayad, taki generał berberyjski, który był teraz już podległy Arabom, postanowił wykorzystać te spory wewnętrzne w Hiszpanii i przeprawić się przez Cieśninę Gibraltarską, aby w 711 roku stanąć na północnych brzegach Oceanu Atlantyckiego, a właściwie tutaj Morza Śródziemnego bardziej, i zmierzyć się z siłami Rodrigo. Rodrigo w tym czasie walczył na północy z bardzo wojowniczymi oczywiście Baskami. Szybko zawrócił na południe i stanął do bitwy, która to okazała się być niezwykle istotną porażką w historii ludzkości, ponieważ bitwę tą przegrał. Został opuszczony, zdradzony przez część swojego wojska podczas tej bitwy, tych właśnie możnowładców, którzy mieli mu za złe jego występki łóżkowe, że tak powiem. Uciekając z bitwy został zabity i w ten oto sposób Hiszpania nagle została bez króla, pokonana w bitwie i przez kolejne 10 lat praktycznie cała Hiszpania została zdobyta przez muzułmanów. Tarik ibn Zayad wrócił do Afryki, powiedział o tym swojemu zwierzchnikowi, namiestnikowi Afryki, który miał na imię Musa. Musa był w ogóle elementem większej układanki, bo to był wtedy potężny kalifat Umajadów, który rozpościerał się od Iranu po Kaukaz, po Anatolię i tutaj po zachodnią Afrykę aż. I Musa razem z Tarikiem ibn Zayadem uderzyli ponownie na Hiszpanię, dokonali podboju i do 720 roku praktycznie cała Hiszpania została przez muzułmanów podbita. I będzie muzułmańska przez kolejne setki lat. Jednakże nie wszystko zostało stracone, ponieważ na samiusieńkim północnym krańcu Półwyspu Iberyjskiego, tam gdzie dzisiaj mamy region Galicja, tam schronili się uciekinierzy z tego islamskiego podboju i tam doszło do pierwszego ruchu oporu przeciw islamowi. Została oczywiście wysłana ekspedycja karna, która została w 722 roku w bitwie w wąwozie Cavendonga rozbita i było to pierwsze chrześcijańskie zwycięstwo nad tą islamską inwazją i od tego czasu tutaj narodzi się ruch oporu, który stopniowo będzie powiększać, aż obejmie cały Półwysep Iberyjski, dojdzie do słynnej rekonkwisty i Hiszpania zostanie przywrócona kulturze europejskiej i katolicyzmowi. Lecz tą bardzo długą i bardzo ciekawą historię opowiem Wam już w kolejnym odcinku z Hiszpanii, na który Was już teraz bardzo zapraszam, a tymczasem życzę Wam miłego oglądania pozostałych odcinków na moim kanale, jak również pamiętajcie, że jest cała seria o Gotach, którą linkuję Wam w opisie do tego filmu i tam zobaczcie sobie te wszystkie wcześniejsze filmy o przygodach Gotów, od ich lądowania na Pomorzu Gdańskim, poprzez całe te ich dzieje, aż do ich dotarcia do Hiszpanii. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, hej!